Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, przyjmijcie pokój, który emanuje z mojego serca dla każdego z was, moje dzieci. Umiłowani, jakże różna jest ta chwila tego pokolenia od tego, czego wola Boża pragnie dla tych, którzy są Jego. Człowiek zniżył się i jeszcze bardziej się zniży. Życie święte i sprawiedliwe, jak nakazują przykazania, jest w codziennym życiu człowieka sprawą przeszłości. Dziękczynienie Bogu za każdy otrzymany dar to również przeszłość, a w tej chwili dla niektórych powód do wstydu. Ludzkość stworzyła obcych bogów, fałszywych bożków, a następnie poświęciła się gromadzeniu bogactw, aby ludzkie serce oddaliło się od prawdziwego i żywego Boga. Prawo mojego Syna, czyńcie to na moją pamiątkę, stracił na wartości. To samo dotyczy wielkości, błogosławieństwa i powagi, z jaką moje wybrane dzieci powinny realizować ofiarowanie się mojego Syna na stole eucharystycznym, gdzie ciało i krew mojego Syna, wielki cud boskiej miłości, uobecniają się dla pokarmu Jego ludu. W tej chwili na Eucharystię patrzy się z pogardą, przyjmuje się ją bez przygotowania i bez świadomości. W nadchodzących czasach, jakże żałować będą stworzenia ludzkie, które gardzą Eucharystią. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, bez zatrzymania wpadacie w otchłań otchłani. Nie sądzicie, że wszystko, co odnosi mojego Syna do ludzkości, zostało powoli wyeliminowane, sprawiając, że w ciągu chwili, w której się poruszacie, wydaje się normalne lub ewolucyjne. Zło działało strategicznie, aby uniemożliwić ludowi mojego Syna manifestację przeciwko temu, co oddziela ich od ich Boga. Dzieci, potrzeba wam odwagi, aby podnieść się po upadku. Potrzebujecie pokory, aby iść dalej drogą mojego Syna. Gdy powstają rozbieżności między braćmi, potrzebujecie mądrości, aby poradzić sobie z głupcami. Potrzebna jest wiara, aby nie wysiąść z łodzi, gdy jest ona w stanie konwulsji. Taką drogę przeszli uczniowie mojego Syna, dając świadectwo i nadstawiając drugi policzek, zrobili miejsce dla was, na tę chwilę. Zło rozwinęło się z wielką inteligencją, aby zbudować miejsce, które dominuje nad ludzkością w tej chwili. Dominuje sprawiając, że ludzkie stworzenia porzucają mojego Syna i przyjmują szatana jako swojego Boga, poddając się nadużyciom demonów, aby zranić mojego Syna i mnie tam, gdzie to najbardziej boli, eksterminując ludzkie istoty w pogardzie dla daru życia. To jest odwet szatana za zbawienie, które mój Syn zapisał swojemu ludowi, oddając siebie na krzyżu. Zło się rozwinęło, moje dzieci nie. Moje dzieci pogrążyły się w letargu, nie przyjęły nauk mojego Syna w ich istocie, aby zbliżyć się do Niego i stopić się w jedno z boskością. Umiłowani. Chytrość szatana nieustannie zdobywa duszę przed niezmiennym społeczeństwem oddanym technologii, która wtargnęła do umysłu człowieka fałszywymi i nierzeczywistymi przygodami, nośnikami kontroli umysłu, aby skłonić istoty ludzkie do przyłączenia się do pokazanej im obsady wykonawców. I w ten sposób osiągnęli swój cel, stworzyć to agresywne pokolenie, które jest w dużym stopniu przeciwne mojemu Synowi, spragnione zemsty i śmierci, przed którą nie ustaną, ponieważ zostali wyszkoleni nawet w swoich domach, które stały się obozami szkoleniowymi dla przemocy i śmierci. Rodziny są celem diabła i on go osiągnął, dezintegracja, fałsz,
przemoc. I wszystko powyższe zostało wprowadzone w domu przez samych rodziców za pomocą technologii niekontrolowanej przez rodziców, a to spowodowało wielkie spustoszenie umysłów ich dzieci jak i ich samych. Człowiek porusza się we wrogim środowisku. To, co światowe wygrywa z dobrem, prawdą, miłosierdziem, wartościami, życiem, miłością bliźniego i tyloma jeszcze aspektami. Umiłowani. Młodzi oddali się w złe ręce, aby za pomocą źle wykorzystanej technologii zrealizować to, co zostało wpojone w ich umysły. Dzieci, człowiek nie buduje bez celu, a celem technologii, szczególnie tej używanej przez nieletnich, która w tej chwili rozszerzyła się na wszystkie grupy wiekowe, było od początku przeniknięcie do ludzkiego umysłu i zastąpienie dobra złem. Mój syn posyłał mnie raz po raz do swego ludu, w różnych objawieniach, za pomocą swoich instrumentów, a w moich objawieniach moje wołania nie były słyszane, wołania, w których ostrzegałam przed tym wszystkim, o czym wspomniałam, a nawet więcej. Instrumenty mojego syna są uciszane i atakowane przez ich własnych braci, aby je uciszyć. Dzieci mojego matczynego serca. Nie uciszycie głosu mojego syna ani mojego głosu w tej chwili, bo walka jest przeciwko szatanowi, który opętał ludzkie stworzenia, aby wtargnąć do ludzkości i zginać ją przez przerażenie. Umiłowani. Ludzie bez sumienia rozwijają się w niegodziwości, którą sam szatan nieustannie ich karmi, aby przygotować na ziemi domenę Antychrysta. Nic nie jest nieszkodliwe, dzieci. Obudźcie się. Ci, którzy zabijają swoich sąsiadów, nie są jedynymi, którzy pozwolili, aby zło ich opanowało i zdominowało. Również niektórzy z waszych braci mają swoje umysły przesiąknięte złem, które pochodzi z mass mediów, które wdzierają się na ziemię w celu przeniknięcia i odciągnięcia moich dzieci od prawdy, moralności i wszelkiego duchowego związku z moim synem. Ratujcie wasze dusze, dzieci. Ukażcie się przed moim synem i proście o jego miłosierdzie, abyście nie zostali potępieni. Nawracajcie się, zanim zapadnie noc. Moi umiłowani. Przeciwstawiajcie się złu, nie opuszczajcie Eucharystii i módlcie się, bo ona daje wam siłę do wypełnienia mojej prośby, aby ewangelizować waszych braci. Odmawiajcie różaniec święty. Pouczajcie się, poznawajcie ruchy zła i ostrzegajcie waszych braci. Dzieci, zło skazało ludzkość na śmierć we współdziałaniu z wielkimi mocami, które zanieczyszczają żywność, a moje dzieci bezwiednie cierpią z tego powodu. Dzieci. Kocham was, ostrzegam was, nie po to, abyście się mnie bali, ale dlatego, że Matka ostrzega tych, którzy są jej i nie opuszcza ich po drodze. Jestem z wami, nie lękajcie się moich ostrzeżeń, lękajcie się utraty życia wiecznego. Błogosławię was, dzieci, pozostaję z moimi dziećmi. Legiony, wierne ludowi mojego syna, czuwają nad wami. Kocham was, Mama Maryja.